Cześć, witam Was w piątym dniu. W dniu, w którym mieliśmy w ramach aklimatyzacji wspiąć się na górę Guajara. No wspiąć, wejść po prostu, trekking. Na miejscu okazało się, że zostaliśmy zrobieni trochę w jajo, bo według tej tabliczki, którą Wam teraz pokażę, poniedziałek, środa, piątek od 7 do 14 kontrola muflonów, pewnie odstrzał, tak? Kampania kontroli muflonów z bronią, w związku z tym wejście jest zabronione. Mamy jeszcze 2 godziny, bo jest godzina 12. No jak o 14 zaczniemy wchodzić, cała trasa 5 godzin. W związku z tym może być tak, że będziemy schodzili troszeczkę już po ciemku, a wolałbym tego uniknąć. No ale zobaczymy, są 2 drogi. Jedna jest gdzieś tu, jakaś taka stromsza, szybsza. I droga tam, taka troszeczkę dłuższa, ale ponoć jak się pójdzie tą dłuższą, to można trafić na jakiś tam zachód słońca. No ale też nie chciałbym to potem po ciemku schodzić. Zobaczymy. Generalnie jest fajnie, jest dużo chłodniej, jesteśmy już na wysokości 2100 metrów, mniej więcej, ale zobaczymy, bo to chyba gdzieś tutaj powinno być. Jesteśmy tu, Canada Blanca, niby 4:30 wejście i zejście. No i tutaj ostrzeżenia, co należy robić, czego nie należy robić. No i zobaczymy, na razie jest, nie ma upału, wieje troszeczkę, ale oczywiście jest to bardzo drażliwa pogoda i trzeba uważać, trzeba się smarować. Ja już sobie zjarałem kark wczoraj, mimo 3-krotnego, 4-krotnego smarowania. No i dzisiaj kołnierzyk postawiony, troszeczkę gdzieś tam swędzi, no i zobaczymy. No a tutaj teraz jak się obrócimy, wulkan Teide, to czekamy i zobaczymy, co będzie dalej. Ponoć będzie fajny widok. Tylko tak z tej strony jak popatrzymy, to jest taka pionowa ściana, mam nadzieję, że te boczne wejścia są troszeczkę łagodniejsze. Niby tylko 400 metrów w górę, ale jakoś tak mam wrażenie, że jest dużo wyżej. 13:30 dziś żeśmy wyszli, otworzyli szybciej przejście. Jedziemy teraz na ścieżkę numer 4, bo ona jest zamknięta dalej, ale później z 4 schodzimy na 5. I bardzo fajne pieskowe skały. Jak nie wulkaniczne, no chyba jakieś inne pochodzenie mają. Ale te skały są super. I co to, lawa porzeźbiła, czy co to tak porzeźbiło? A tu u góry macie Sfinksa z Teneryfy. Przeszliśmy 5 km. No, 4 dzień. No, wszystko się zgadza. Zgodnie z GPS-em. Tu mamy kolejne wytyczne. Chyba jakiś coś na kształt przełęczy. Tu się rozsadzą szlaki. Jeden idzie w lewo, drugi idzie w prawo. My idziemy w prawo, chcemy dojść tam o do góry. No, a jak tu sobie wejdziemy do góry, to jest widok na drugą stronę gór. I widać ocean. Proszę bardzo. I na dole patelnia. I fantastyczna pogoda. Pełno jest tutaj takich krzaków. No to zobaczcie, to akurat jest rumianek, to wiadomo. Ale takie krzaki, coś jak, nie wiem, lawenda. Jeszcze takie białe, wielkie, gęste, białe krzewy. I całe mnóstwo jakichś takich dziwnych pszczół. No, a na wprost wulkan Teide.
zapowiedź tego, co będzie pojutrze. A fajnie widać dokładnie miejsce, gdzie lawa spływała. Ostatnią erupcję, te najciemniejsze plamy. A tu wam teraz coś pokażę krasnoludzkich rzeczy. No, chyba piaskowiec, a taka jasna skała. I to, tutaj to co tu widać, to jest obsydian. Zastygnięte szkliwo wulkaniczne, bardzo ostre, jak szkło. Robi się z tego ozdoby, różne inne fajne rzeczy. I tutaj wzdłuż biegnie cała taka żyła i można sobie bardzo łatwo, nawet ręką, przy zachowaniu dużej ostrożności, jakiś taki kawałek wyrąbać. No ja sobie taki mały na pamiątkę wziąłem. No i idziemy dalej. Dołączę do kolekcji. No i ta wyspa, którą tam widać w oddali, to jest Gran Canaria. Komentarz do wyprawy, którego domagała się Helga. Przyszliśmy stamtąd drogą numer 15 i teraz poszliśmy tu i poszliśmy tam, bo wydawało nam się, że tam będzie w stronę szczytu. Nie ma żadnego oznaczenia, tablicy wcięło, tylko jest jakiś tam krzyż na skale. Na mapie tutaj też nic nie ma, a okazało się, że ta ścieżka na górę jest tu. Poszliśmy tam na wprost. Kilometr? Z kilometr będzie. Straciliśmy z pół godziny czasu, jak nic, a byliśmy do przodu. No i zobaczymy. Idziemy dalej i teraz zaczyna się ostre podejście pod górę i walka o przetrwanie. Wysokość jakieś 2600. Idziemy dalej pod górę, została 100. Jesteśmy zmęczeni, temperatura daje się we znaki. Dobrze, że mamy odpowiednią ilość płynu w bukłakach. No jednak ten kilometr, co żeśmy zabłądzili, zboczyli z trasy, no teraz daje się we znaki. Trzeba uważać na przyszłości, patrzeć w GPS-a, po to się go ma. A droga jest masakra pod koniec. A jeszcze potem zejście, tylko że zupełnie inną drogą. Będzie bardzo stromo, ale ponoć tylko 1,5 godziny w dół. No to może nie pomożemy. No dobra, weszliśmy. Jesteśmy na tej górze Guajara, 2700 z groszami. Totalna masakra. Teraz czeka nas jeszcze 1,5 godziny w dół. Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy. Widok jest fenomenalny, w związku z tym myślę, że zaraz się przełączę na 4K i nagram dla was osobny plik. No. Górka zdobyta, Helga poszła się schować w cieniu, chyba też to zrobię, bo mało rozsądne jest, żeby stać na tym słońcu, mam dość. Znaleźliśmy kawałek cienia, ale tylko kawałek. 10 minut odpoczynku, właśnie Helga klepie dupę. 10 minut odpoczynku, a to już chce iść, bo jej zimno, uwaga, zimno jej, tak? I ją dupa boli od siedzenia i dawno nie chodziliśmy, w związku z tym rozpoczynamy schodzenie, 1,5 godziny po stromiźnie. Potem na kolację wszystko wyjedzą. No, dokładnie, to też prawda. Ludzie się strasznie rzucają na jedzenie i chwilę po rozpoczęciu godziny pory kolacyjnej już nic nie ma do jedzenia. I zostają co? Frytki. I co zostaje? I trochę pomidorów. I tyle. Końcówka dnia 5, a ja właśnie zmieniłem pierwszą kartę na drugą, czyli zostało mi tylko 64 GB. Żeby nie zapchać, no to będę się streszczał. Schodzimy w dół. Jest dosyć stromo, taki powiedziałbym typowe szwajcarskie zejście. Fajne również widoki. No i tak przy okazji mała uwaga, pod tym filmem w opisie macie plik w formacie GPX ze śladem tego trekkingu, który dzisiaj zrobiliśmy. No po to, żebyście mogli sobie ewentualnie dać na wasze urządzenie do nawigacji i nie popełnić tego błędu, który my zrobiliśmy. Parador, schodzimy. Wąskie przejście. Mamy dość? Drugi raz wodzimy? No to super. Zeszliśmy na dół, jesteśmy przy aucie, o czym mnie łzawią niemiłosiernie od piasku, soli, pyłu, wiatru, wszystkiego naraz. Aż się popłakałem. Ponad 13 km zrobione. Przewyższenia dokładnie sprawdzę w domu, ale dużo.
Zajście masakra. Ale nareszcie na dole. Jedziemy do hotelu. Wykąpać się na kolację. No i dzień 5 to by było tyle. Dzień 6 będzie troszeczkę mniej. Gdzieś tam jedziemy coś pozwiedzać, odpocząć, dzień na regenerację. Może coś fajnego będzie. Także do zobaczenia w następnym dniu. Idę płakać dalej. Cześć.